cyklu rozmów pod tytułem Struktura miasta chcemy zwrócić uwagę na elementy tkanki miejskiej oraz na uwarunkowania kształtujące krajobraz miejski. W naszych rozmowach będziemy mówili o miastach starożytnych, średniowiecznych i nowożytnych, a wszystko to będziemy starali się omówić na tle rysunków wykonanych przez studentów architektury na naszych zajęciach, Czyli zajęciach z historii urbanistyki. Nasza rozmowa ma służyć zrozumieniu tego, dlaczego i jak miasta zmieniały się na przestrzeni epok, również po to, aby rozumieć we współczesnym mieście rolę i zadania architekta jako kogoś, kto kształtuje ład przestrzenny miast. Miasto jest skomplikowanym organizmem, a takim podstawowym elementem, z którego jest zbudowany, jest dom mieszkalny. Właśnie o tym elemencie struktury miasta postaramy się dzisiaj opowiedzieć. Nie ma miasta bez domu. Dom jest podstawową cegiełką urbanistyczną, która kształtuje każde miasto i w każdym mieście to właśnie domów jest najwięcej, dlatego dzisiaj dom będzie naszym głównym bohaterem. Żeby zrozumieć, w jaki sposób ludzie budowali swoje domy, będziemy chcieli w trakcie naszej rozmowy przyjrzeć się miastom w jego różnorodnych skalach. I taką największą skalą, w jakiej możemy obejrzeć miasto w całości, jest jego plan. I naszą rozmowę rozpoczniemy od planu miasta starożytnego. Przyjrzymy się miastom z mniej więcej V wieku przed naszą erą, tutaj reprezentowanego przez greckie Priene, które jak widać jest zbudowane na bardzo takiej regularnej, uporządkowanej siatce urbanistycznej, gdzie ulice krzyżują się pod kątem prostym, gdzie kwartały są bardzo precyzyjnie wykreślone jako prostokątne, ale oczywiście musimy mieć świadomość, że jest to już taka zaawansowana forma uporządkowania, że jednak we wcześniejszych okresach ludzie budowali miasta na początku bardzo spontanicznie. Fascynujące jest to, że miasto greckie, które tu można zobaczyć, jak zróżnicowana jest topografia tego miejsca, i to miasto greckie jest zbudowane tak ortogonalnie, tak prosto wytyczone, mimo że teren wcale nie sprzyjał takiemu prostemu budowaniu. To obrazuje, jak rzeczywiście świadomym było kształtowanie tego miasta. To nie był przypadek, to nie były działania spontaniczne, to były działania bardzo zaplanowane, wytyczone, wymierzone. W późniejszej epoce, czyli w epoce starożytnego Rzymu, również wszystkie miasta, kolonie, które były wznoszone w ramach Imperium Rzymskiego, były również miastami opartymi na siatce regularnej. Wynikało to z takiego wzorca obozu wojskowego, castrum romanum, obóz wojskowy bardzo precyzyjnie wytyczany, również na siatce prostokątnej, stawał się później bazą do rozwoju, do kształtowania miasta rzymskiego. Co ciekawe, to zarówno Rzym, miasto, jak i najsłynniejsze miasto starożytnej Grecji, Ateny, tych cywilizacji, które ukształtowały takie regularne miasta, to te dwa przykłady, i Rzym, i Ateny, są totalnie nieregularne. Tam ten żywioł budowania miasta nie dało się okiełznać i one są w tej swojej strukturze nieregularne. Natomiast olbrzymia większość tych pozostałych miast antycznych jest właśnie miastami regularnymi, co oczywiście będzie później determinowało kształt domu. Kolejną epoką jest średniowiecze i średniowiecze wnosi ze sobą zarówno ten dorobek antyczny, jak i zupełnie nowe, od podstaw ukształtowane podejście do formowania tkanki miejskiej. I w średniowieczu możemy spotkać zarówno miasta, które są budowane na takiej bardzo silnej dyscyplinie, uporządkowaniu, ale również spotkamy miasta, które są formowane swobodnie, gdzie głównym celem było jak najlepsze dopasowanie miasta i jego zabudowy do topografii. To bardzo wyraźnie widać w planie miast, jak pomimo dosyć regularnych albo całkiem regularnych kwartałów zabudowy, cały plan miasta często jest dosyć nieregularny, jak gdyby organiczny, pokazujący, że całe to miasto jest wpisywane w konkretne miejsce, w ukształtowanie terenów, topografii.
Bardzo często nieregularny przebieg dróg wynika z tego, że wcześniej funkcjonowały tu różnorodne szlaki, którymi ludzie się poruszali, przy których już wcześniej funkcjonowała pierwotna zabudowa, na początku drewniana i zachowywano te kształty, stąd w miarę starano się regulować tę formę miasta, ale ona w dużej mierze pozostała taka bardzo organiczna, swobodna i można powiedzieć, że dzięki temu miasta średniowieczne były dużo bardziej malownicze i związane z krajobrazem, w którym były budowane. No i przechodzimy do nowożytności. I tu jest fantastyczny okres. Renesans postanowił kształtować całe miasto jak jakąś rzeźbę, jak jakiś obraz i plany miast przyjmują jakieś niesamowite formy bardzo regularnych, form bardzo silnie zgeometryzowanych, wieloosiowych, symetria, wpisywanie w jakieś regularne figury. To wszystko bardzo mocno było akcentowane w renesansie, który wynalazł perspektywę, który wynalazł front poligonalny pozwalający bronić całą długość murów, objąć to ostrzałem, który zmienił podejście do kształtowania przestrzeni miejskiej, właśnie akcentując te elementy kompozycyjne. I ten ideał kształtu miasta, do którego dążono w renesansie, on był tak naprawdę wyrazem idei całej epoki, która bazowała na zdobyczach nauki, która starała się udowodnić, że człowiek może dążyć do ideału, że ma taki potencjał, jeśli chodzi o swoje umiejętności. I takie idealne plany miast, one początkowo powstawały tylko i wyłącznie do szuflady, gdyż nie bardzo były możliwości, aby te miasta od razu wznosić, ale z czasem nastały możliwości, aby te miasta wznosić i czasami udawało się zachować ten absolutnie idealny kształt, jeśli pozwalały na to warunki topograficzne, jeśli nie trzeba było tego kształtu deformować, dostosowując go do terenu, ale zdarzały się również sytuacje, gdzie pomimo wyjściowego, idealnego planu miasta, on był nieco modyfikowany po to, żeby dopasować go po pierwsze do warunków terenowych, ale również, żeby sprostać idei kształtującej plan miasta. Tu na przykładzie Zamościa widzimy, że pierwotnie taka regularna gwiazda zostaje rozciągnięta po to, żeby zmieścić jeszcze rezydencję właściciela i założyciela miasta, czyli Jana Zamojskiego.